Czy mieszkanie może dodawać energii? To wnętrze jest ponadczasowe, ocieplone drewnem i jednocześnie bardzo subtelne. Znajdziemy tu zarówno oryginalne elementy, jak i bardzo nowoczesne rozwiązania. A do tego soczyste akcenty koloru, które wprawią Was w dobry nastrój. Zapraszam Was do krakowskiego mieszkania autorstwa pracowni Avocado Concept. Znajdujemy się w starej kamienicy, zaraz przy rynku krakowskim. No i mamy tutaj do czynienia ze wszystkimi walorami, jakie niesie za sobą taki rodzaj wnętrza. Mamy tutaj bardzo wysoką przestrzeń, bo prawie 4 metry wysokości. I oczywiście we wnętrzu pierwsze, co zwraca naszą uwagę, to piękna stolarka drzwiowa wzbogacona witrażami. Tego typu wnętrze daje nam ogromne pole do popisu, jeżeli chodzi o projekt, natomiast niesie za sobą bardzo dużo wyzwań. Pierwszym, z którym się zetknęliśmy, był układ funkcjonalny. Mieszkanie jest w takim kształcie dużego korytarza. Większość pomieszczeń było przejściowych. Na szczęście udało nam się, poza częścią dzienną, która rzeczywiście została w formie przejściowej, udało nam się wydzielić część prywatną dla rodziców, gdzie jest prywatna łazienka, prywatna garderoba razem z sypialnią, plus osobną sypialnię dla dzieci. Każda sypialnia ma tak swoją własną łazienkę, co wpływa na dużą wygodę mieszkańców. Tym, co zdecydowanie zwraca uwagę w tym mieszkaniu, jest jego wysokość. Mamy tu prawie 4 metry i zobaczcie, że tę wysokość dodatkowo podkreśla nam podświetlenie siedziska. Oczywiście tapicerowane siedzisko w korytarzu bardzo się przydaje. Możemy tu szybko i wygodnie zdjąć buty i zobaczcie, że pod siedziskiem zaplanowano też taką oto szufladę na buty. Bardzo fajne rozwiązanie. Ale projektantka postanowiła tę niesamowitą wysokość wykorzystać w jeszcze jeden sposób. Staraliśmy się znaleźć takie miejsca, gdzie można te szafy stawić w całą wnękę, żeby nie było widać wielkości tych szaf. Począwszy od korytarza, gdzie ukryliśmy boiler, który grzeje nam wodę. Żeby ta zabudowa nie była ciężka, postanowiliśmy ją przełamać wnęką tapicerowaną na kolor zielony. Wprowadza nas kolorystykę pozostałych pomieszczeń. Takim mocnym zielonym elementem jest sofa w salonie. Mamy też ten zielony w jasnych odcieniach na niektórych ścianach. Do nich dopasowany jest również odcień frontów na górnych szafkach kuchennych. Takim kolejnym elementem, który mnie tutaj zauroczył absolutnie, jest ten przepiękny, oryginalny witraż w kolorach wiosny i takie właśnie jest całe to mieszkanie. W tym wnętrzu znajdziemy soczystą zieleń w połączeniu z drewnem, z jasnymi kolorami. Dajcie proszę znać w komentarzu, jak Wam się podoba to zestawienie. Natomiast teraz chciałabym zwrócić Waszą uwagę na ten dekoracyjny regał. Być może zastanawiacie się, dlaczego w korytarzu mamy taki typowo salonowy regał z miejscem na rośliny, które specjalnie dla nas przygotowała krakowska pracownia Bukiet Love. Otóż zauważcie, że jesteśmy w kamienicy i jak to często w kamienicach bywa, każda ściana jest tutaj pod innym kątem. Co więcej, mamy tam słup konstrukcyjny i żeby ukryć te elementy, architekt Kaja Warycha postanowiła wprowadzić właśnie taką zabudowę. Z jednej strony tym sposobem powstał ten dekoracyjny regał, natomiast z drugiej mamy ukrytą wnękę na lodówkę. Zobaczcie, że salon z aneksem został zaprojektowany poza schematem, mimo że salon i kuchnia są ze sobą połączone. Co więcej, ten pokój jest przechodni, to udało się jednak wizualnie wydzielić strefę gotowania. Zauważcie, że mamy różne wykończenie sufitu. W kuchni zastosowano drewno, które dodatkowo zyskało taki efekt 3D dzięki specjalnemu podświetleniu. I to drewniane wykończenie pięknie podkreśla też wysokość pomieszczenia, przechodząc właśnie z sufitu na ścianę. Zaproponowanie tej zabudowy drewnianej na suficie
było strzałem w dziesiątkę i zrobiło taki efekt wow w tej kuchni. To jest fornir dębowy, szczotkowany, który przewija się w całym mieszkaniu. Dzięki tym panelom mamy taką możliwość zgrabnego schowania różnych opcji świetlnych. To jest fajne rozwiązanie, ponieważ możemy sobie tutaj robić różne sceny w zależności od humoru, od pory dnia. No i nie sposób nie zapytać o to, co też mamy w tle kuchni. Mieliśmy do dyspozycji prawie 20 metrów kwadratowych ścian i chcieliśmy, żeby ona była też takim pięknym obrazem. Wykorzystaliśmy do tego płytki wielkoformatowe i one stały się dla nas takim ciekawym tłem. Przy okazji oczywiście zabezpieczają ścianę przed zniszczeniem. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest wyspa. Zobaczcie, że jej delikatna forma jest inspirowana stylem mid-century modern i właśnie tak jak meble projektowane w latach 50. i 60., ona łączy taki lekki, ponadczasowy design z wygodą. W kuchni jeszcze mam dla Was ciekawostkę, a mianowicie do wykończenia wyspy został użyty dekton. Jest to najbardziej wytrzymały materiał dostępny w tej chwili na rynku, właśnie jeśli chodzi o blaty i zabudowy meblowe kuchni. Wnętrza kamieniczne dają nam dużo możliwości projektowych, natomiast na przykład w łazienkach, gdzie pomieszczenia mamy małe, a wciąż wysokie, robi nam się taki efekt studni. Więc położyliśmy płytki grasowe nie tylko na podłodze i ścianie, ale przeszliśmy z nimi również na sufit i dzięki temu osiągnęliśmy taki efekt wydzielenia tej części takiej całkowicie mokrej, czyli w jednej łazience jest to prysznic, w drugiej prysznic i wanna. Fajnie to nam podzieliło przestrzeń. Łazienki są tak bardzo spójne, jeżeli chodzi o kolorystykę. Jedna jest troszkę ciemniejsza, druga jaśniejsza, ale to jest ta sama seria płytek, które imitują łupek, są takie strukturalne, bardzo fajnie się po nich ślizga światło. Połączyliśmy je z drewnem. Bardzo chcieliśmy, żeby te wszystkie materiały wyglądały bardzo naturalnie, stąd ten kamień, który tak naprawdę i w strukturze, nie tylko w obrazku na tych płytkach wygląda super naturalnie. Użyliśmy dużych blatów drewnianych, które są zrobione z litego kawałka drewna, żeby wyglądały jak taka tarabelka drewniana. Na wejściu od razu widać bardzo nietypową w kształcie deszczownicę. Jest to szczotkowane złoto wpadające w takie kolory brązo-czerwieni. Robi takie wrażenie biżuterii do tego wnętrza. Łazienka przy sypialni ma ogromne okno. Kolorystyka tych łazienek była wymyślona też dlatego, że chcieliśmy tworzyć tło do tego okna, przez które chodzi nam do wnętrza dzika winorośl, która się płoży przez całą elewację budynku. Myślę, że piękniejszego obrazu byśmy sobie tam sami nie wymyślili. Jak zróżnicowałaś ścianę za łóżkiem w sypialni? Bo tutaj nie było kompromisów. Dostaliśmy do dyspozycji 24-metrową ścianę. Jest stworzona z paneli drewnianych o różnych grubościach, co spowodowało, że mamy możliwość ukrycia klimatycznego oświetlenia, które wydaje mi się, że w sypialni jest bardzo pożądane. Przełamaliśmy też tą ścianę lustrami. Widać ten efekt od razu od wejścia i robi bardzo duże wrażenie. W strefie wypoczynku mamy piękną deskę szczotkowaną, deskę dębową, która została ułożona w jodełkę francuską, nadając tej przestrzeni takiej elegancji. Bardzo mi się podoba odcień tej podłogi. Spójrzcie z bliska i również podzielcie się ze mną opinią, co myślicie o takim wybarwieniu. Myślę, że jedną z pierwszych rzeczy, z jaką nam się kojarzy wnętrze starej kamienicy, to jest drewniany parkiet. My tutaj zastosowaliśmy również jodełkę taką klasyczną, natomiast w wariacji francuskiej. Pasowanie tutaj super minimalistycznego, nowoczesnego wnętrza do takiej przestrzeni byłoby troszkę zbrodnią. Bardzo mi się też podoba wykorzystanie przestrzeni w pokoju nastolatków. Tam też za łóżkami mamy takie na pozór niewidoczne skrytki. Zlikwidowaliśmy grzejnik pod oknem. Zrobiliśmy taki bardziej pionowy, ozdobny. Całą tą przestrzeń pod parapetami zagospodarowaliśmy na schowki. Zaproponowaliśmy tutaj taki zabieg, żeby przejść tapetą ze ściany na sufit. Nadało to dynamizmu temu wnętrzu. Tapeta oczywiście odwołuje się kolorystycznie do całości wnętrza i jest bardzo spójna, czyli różne odcienie zieleni. Myślę, że też takiej nie bardzo oczywistej.
Bardzo Wam dziękuję za wspólne zwiedzanie tego wyjątkowego mieszkania i napiszcie mi proszę w komentarzu, które jego elementy były dla Was najbardziej inspirujące. Do zobaczenia!